Dzisiaj z sekretnego źródła z Marcinem Drogomireckim najnowsze dane o rynku nieruchomości, o tym jak zmieniają się ceny oraz co się dzieje na rynku najmu i zaręczam, że będzie ciekawie, ale też będę prosił Marcina, żeby nam wytłumaczył, co oznacza ten wykres przypominający nieco gorączkę osoby, która zaraz umrze, czyli stan nieboszczyka tuż przed śmiercią. Mam nadzieję, że nie będzie nam wieścił Marcin Drogomirecki śmierci rynku nieruchomości, bo on się rozwija dzięki bezpiecznemu kredytowi 2%. Nawet ostatnio lepiej się rozwija niż powinien, to znaczy dla niektórych lepiej, dla niektórych gorzej. O tym będzie w tej audycji. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany prawa, tych dużo ostatnio, subskrybuj nasz kanał. Zapraszam Was również do naszych szkoleń na Symen24.pl, gdzie witamy specjalistów, do dyskusji na kanale Discord. No i teraz, Marcinie, słowo się rzekło, więc zaczynamy od tego wykresu gorączki. Tłumacz się, co nam chcesz pokazać. Witaj Tomku, dzień dobry Państwu. Tak, mam przyjemność dzisiaj zaprezentować najświeższe dane na temat sytuacji cenowej na rynku sprzedaży mieszkań, na rynku wtórnym, które, no co tu dużo mówić, zaskakują, chociaż z drugiej strony po tym, o czym słyszymy w ciągu ostatnich 2 miesięcy, czyli o tym szturmie na mieszkania z uwagi na wprowadzenie bezpiecznego kredytu 2%, to nie powinno zaskakiwać. Niemniej jednak no, oczy szeroko się otwierają, jeżeli spojrzymy na to, jak bardzo wzrosły w ostatnim czasie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym. Tutaj wykres, który Tomku przedstawiasz, to są miesięczne zmiany wartości indeksu cen mieszkań, czyli przygotowywanego przez serwis Morizon.pl wskaźnika trendu cenowego na rynku mieszkaniowym. No i on przedstawia tutaj te zmiany od 2007 roku, od czasu, kiedy to monitorujemy. No i jak łatwo zobaczyć, w początkowym okresie te kreski w dół, te słupki w dół oznaczają spadki cen. No i to pamiętamy, po 2007-2008 roku, kiedy mieliśmy to pęknięcie bańki na rynku mieszkaniowym, ceny przez dłuższy czas spadały. I tu widać, że w kolejnych miesiącach te spadki no, często były znaczne i generalnie, że one dominowały. To ewidentnie ten wykres to pokazuje. Potem w okresie od 2013 roku do mniej więcej 2016 tych kreseczek w górę i w dół jest zbliżona ilość. To oznacza, że w tym czasie ceny praktycznie stały w miejscu. Dopiero od około 2017, od początku 2017 roku dominują kreski, słupki w górę, które pokazują wzrosty. Powolne, czasem większe, miesięczne, ale jednak wzrosty. No ale co tutaj najbardziej zaskakuje? Proszę zobaczyć ostatni słupek, Tomku, właśnie go zaznaczasz. W sierpniu miesięczny wzrost wartości indeksu cen mieszkań był historycznie rekordowy. W ciągu miesiąca wartość indeksu wzrosła o ponad 43 punkty, 43,8, co daje 2,75% w skali jednego miesiąca. No, tak bardzo stawki, oczekiwania sprzedających jeszcze w historii w ciągu jednego miesiąca nie wzrastały. No tak, ale to powiedzmy sobie szczerze, jest oczywiście sytuacja związana właśnie z bezpiecznym kredytem i też powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz szczerze, to jest sytuacja taka, że ty badasz ceny ofertowe, czego ja zresztą absolutnie nie potępiam, bo ceny ofertowe są w pewien sposób skorelowane z cenami transakcyjnymi.
a nawet wiemy, że kiedy ceny transakcyjne spadają, transakcji na rynku jest coraz mniej, to ofertowe potrafią rosnąć. I mamy taki efekt, taki, że przypominam widzom naszym poprzednią audycję o kredytach, w razie czego odsyłam do tej audycji, znajdziecie link na naszym kanale. Tam widać było taką kumulację kredytów, kumulacja akcji popytowej i zakupów mieszkań miała miejsce przed 1 lipca. Wtedy ludzie chcieli kupować mieszkania, ci co mają bezpieczny kredyt, ci co na niego nie liczą, ci co mają gotówkę nie potrzebują kredytu, po czym oni finalizowali swoje transakcje w sierpniu i tak naprawdę to patrząc się na te podwyżki w tej chwili cen ofertowych, to ja tak trochę się zastanawiam, czy to nie jest taki efekt, bezwładności. To znaczy, że ceny ofertowe rosną, a ten popyt, co widać już nawet po akcji kredytowej, przynajmniej w tej chwili wstrzymał się, chociaż on też pewnie zależy od tego, jak będzie zmieniała się nasze stopy procentowe. Kiedy nagrywamy ten film, to jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Nie wiemy, jaki wynik będzie, ale zazwyczaj niższe stopy procentowe również nakręcają popyt. Czy tak będzie? Zobaczymy. Marcinie, skomentuj jeszcze dla porządku indeks cen mieszkań, który też jest ważny. Tak, indeks cen mieszkań to jest jak gdyby tak główna informacja, która prezentuje to, jak zmieniły się w Polsce ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w ostatnim czasie. No i tu widzimy kolejny miesiąc rekordowy, 1636,6 punkta. Tyle w tej chwili wynosi wartość indeksu cen mieszkań. Zmiana rok do roku to już ponad 10%, czyli można powiedzieć, że ceny mieszkań w tej chwili już rosną szybciej albo na ten moment w stopniu bardzo zbliżonym, jak kształtuje się inflacja. Jeżeli ta w najbliższym czasie rzeczywiście będzie spadać, tak jak zapowiada prezes NBP, no to będziemy tu widzieli, że wzrosty cen mieszkań są większe w kolejnych miesiącach niż roczna inflacja. To jedna rzecz, natomiast chciałbym wrócić do tego, o czym mówiłeś przed chwilą, z czego wynika ten, no właśnie, wzrost cen. Tak, z jednej strony kumulacja popytu i to zarówno już w maju, czerwcu, czyli te przed wejściem w życie programu Bezpieczny Kredyt 2%, wtedy rzeczywiście kupowało wiele osób, które na ten kredyt i tak by się nie załapały, więc chciały uprzedzić, że tak powiem, rynek i dopóki jeszcze w ofercie coś atrakcyjnego było, to dokonywać transakcji. Jednocześnie w tym samym czasie zawierane były już te umowy rezerwacyjne, przedwstępne przez tych klientów, którzy liczyli na bezpieczny kredyt i wiedzieli, że w momencie, kiedy on wejdzie w życie, będą uderzać do banków z wnioskami o udzielenie kredytu. Tu oczywiście jest ten proces odwleczony, czyli jest umowa przedwstępna, tudzież rezerwacyjna i oczekiwanie na decyzję banku, więc finalizacja tych transakcji ma miejsce albo teraz, albo z tego co wiem, jeszcze w niektórych przypadkach to rozpatrywanie wniosków cały czas trwa. Niemniej jednak i jedni, i drudzy klienci spowodowali, że z rynku zniknęła większość atrakcyjnych ofert, które, no właśnie, które kwalifikowały się do tego kredytu. Jaki jest tego efekt? No, rynek w tej chwili jest wymieciony z najatrakcyjniejszych ofert. Podaż nowych ofert, które są atrakcyjne, które też kwalifikują się do tego wsparcia kredytowego, jest bardzo mała. To chyba każdy, kto w tej chwili szuka mieszkania, potwierdzi, że no, szukanie fajnego mieszkania i czekanie na to, że coś pojawi się w tej lokalizacji, w której szukamy, no naprawdę wymaga cierpliwości, bo łatwo nie jest. No i z kolei ci, którzy coś wprowadzają teraz na rynek, właściciele,
no widzą, co się dzieje, nawet po wprowadzeniu nierzadko swojej oferty za cenę X, widząc, jak duże jest zainteresowanie, ile osób dzwoni, ile osób, tak, ile osób nawet już deklaruje chęć zakupu, czy to za gotówkę, czy to mówiąc, że ok, podpiszmy umowę, ale dokonam zakupu po uzyskaniu kredytu. No, krótko mówiąc, właściciele, widząc to, nie stronią od podnoszenia cen, od zwiększania swoich oczekiwań. Ja powiem szczerze, że sam jestem zaskoczony, że no już kawalerki 20-metrowe w Warszawie wyceniane na 400 000 złotych nie są pojedynczymi przypadkami. Czy one się sprzedadzą, czy nie, trudno powiedzieć, ale podaż tych ofert, tych i nieco większych, naprawdę jest mała, także no zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze, że powiedziałeś o Warszawie, która nie jest centrum świata jednak, jak się niektórym mogłoby wydawać. I w Warszawie, zresztą w której z poprzednich audycji z Tobą rozmawialiśmy o ilości, czy o liczbach mieszkań, czy też właściwie o procentowej ilości mieszkań, które łapią się w program bezpiecznego kredytu i tam pamiętam w Warszawie nam to wyszło nędznie, to było jakieś, nie wiem, 30, nie pamiętam w tej chwili, nieważne, około 30% oferty, natomiast w innych miejscowościach prawie cała oferta łapała się w programie tego kredytu. Tak, Natomiast Tomku, od razu powiem, w Warszawie to było około 50%, ale to przy założeniu tego górnego progu 800 000, tak? no Czyli właśnie. maksymalnie kredyt i wkład własny 200 000. Ale wiemy, że no to jest ta górna granica. No, myślę, że większość klientów, co też można chyba wnioskować po wnioskach składanych do banków, no szuka mieszkań tańszych. To jest, myślę, ta granica 500 000 złotych. No i jeżeli szukamy w Warszawie, ale nie tylko, bo również w innych miastach, w Krakowie, w Gdańsku, we Wrocławiu, mieszkań do około 500 000 złotych, no to naprawdę oferta jest bardzo skromna i nowych ofert, które się mieszczą w tej granicy, przybywa bardzo mało. Trzeba aktywnie szukać, szybko reagować, nie czekać z założonymi rękami. Dlatego też pokazuję ten wykres, który mówi, to jest wykres według BIK-u o ilości kredytów mieszkaniowych udzielonych, już udzielonych, no to jest łącznie z lipcem, nie mamy danych za sierpień, ale patrząc się na to, to postawię tutaj mniej więcej taką kreseczkę i tak, te wszystkie kredyty, które widzicie do tej pory, o te wszystkie, to są kredyty normalne, bez wpływu kredytu 2%. I w lipcu już były kredyty 2%, ale normalne spadły do tego poziomu. Wróciły jak gdyby. Dlaczego? Dlatego to jest to, o czym ty mówiłeś. Przesunięcie. Ludzie szukali, ci co nie liczyli na kredyt, na bezpieczny kredyt, szukali w maju, w czerwcu, w kwietniu, w marcu i ci wszyscy, którzy znaleźli te mieszkania powiedzmy sobie w czerwcu, a chcieli kupić na kredyt, no to i kredyt ten zwykły został zapisany na lipiec. W sierpniu będzie znaczący przyrost w tej puli kredytów tych 2%, no bo ci wszyscy, którzy wystąpili w lipcu, to będą w większości mieli kredyty, swoje umowy podpisywane w sierpniu, a może nawet we wrześniu. W sierpniu, w lipcu podpisano troszeczkę ponad 800 umów, 826 bodajże tego kredytu 2%, co stanowi tam trochę ponad 7% całej akcji kredytowej, dlatego tak tą kreskę postawiłem. I to, o czym wspomniałeś, bardzo ważny efekt. Ludzie, którzy wystawiają swoją ofertę na rynek, to zawsze działają w ten sposób. Patrzą, co jest na portalach na przykład, pytają się znajomych, po czym dodają z 10% do tej wartości za takie same mieszkanie, za podobne, dokładnie takie jak ich, tylko obok położone, ale to jest ich, wobec tego jest o 10% wyższe. W związku z tym cena ofertowa rośnie. Czy to się spotka z zainteresowaniem kupujących, no to się okaże dopiero w zasadzie w najbliższych miesiącach. To musicie o tym pamiętać, bo mieliśmy wakacje,
I pytanie, czy był szturm pierwszych, którzy chcą kupić i ubiec kolejkę z tym bezpiecznym kredytem, i według mnie była taka akumulacja, bo ja na rynku widziałem ludzi, którzy liczyli na bezpieczny kredyt, a zawierali umowy przedwstępne w maju, niektórzy nawet w kwietniu, rezerwowali sobie mieszkania w czerwcu, więc oni teraz się wyczerpują. Zobaczymy, co będzie tak naprawdę, ale to nie w danych nawet za sierpień, tylko w danych za wrzesień, za październik zobaczymy. No dobrze, ale to Tak, powiedzieliśmy. jeszcze Tomku, tu jeszcze ciekawa rzecz się pojawia. W przypadku tych właśnie umów przedwstępnych zawartych z właścicielami mieszkań, no tu z uwagi na te wzrosty cen, no, istnieje ryzyko, że w przypadku chociażby przedłużania się wydania decyzji przez bank i przekraczania tego terminu, na jaki została zawarta umowa przedwstępna, no to właściciel, widząc, że ma w tej umowie cenę przykładowo 400 000 za mieszkanie, ale jak on już widzi, że przez te 2 czy 3 miesiące te mieszkania poszły w górę, że tych mieszkań brakuje, że teraz, że tak powiem, z palcem w nosie mógłby wystawić je za 450 000, no tu mogą być trudne sytuacje w relacji między Krótko oferującymi i mówiąc, zrywanie tych kupującymi. umów. Zrywanie albo nieprzedłużanie, tak? Jeżeli w porę nie dojdzie do wydania decyzji Znaczy, i kredytowej przez tutaj bank. opowiem trochę o historii też, bo ty odnosisz się do powtórki, przynajmniej w Warszawie, 4 ostatnich miesięcy roku 2006, kiedy to banki wystąpiły, znowu był zalew pieniędzy, a podaż mieszkań była mała, bo deweloperzy jeszcze nie zdążyli ruszyć z produkcją po poprzednim kryzysie, bo czekali. I wtedy faktycznie była taka sytuacja, że ludzie potrafili zerwać umowę przedwstępną, nie przystąpić do nich. Jeżeli to była umowa cywilnoprawna, no to płacili ten jakby zadatek i zwracali jego równowartość dodatkowo i podpisywali następną. Ja osobiście znam takie przypadki, gdzie ktoś to potrafił zrobić 2-3 razy taki numer przy umowach zawieranych przestępnych, zawieranych w postaci aktu notarialnego. No to jest trudniej takie coś zrobić, ale tutaj odsyłam do innych audycji czy do programów specjalnie dla naszych wspierających, jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi. Natomiast czy dzisiaj będzie taka seria? Jest możliwe, bo pazerność ludzi nie zna granic, ale wtedy trzeba powiedzieć, że wzrost cen mieszkań w Warszawie był prawie trzykrotny w ciągu 4 miesięcy. Z 3600 na ponad 9000 poszybowały nagle ceny mieszkań, przynajmniej te spodziewane. Dzisiaj na razie nie widzę aż takiego ruchu, chociaż jest prawdą, i zgadzam się z tobą, że tą ofertę w niektórych miastach, w Warszawie tak, ta oferta mieszkań podpadających pod ten bezpieczny kredyt, no faktycznie została przetrzebiona, co zresztą jest zgodne z naszymi zapowiedziami na tym kanale, które robimy od listopada zeszłego roku, w moich audycjach, w rozmowach z różnymi ekspertami o tym, że bezpieczny kredyt jest produktem taniego kredytu na drożejące mieszkania. No dobrze, ale Tak, jeżeli teraz. jeszcze tu, Tomku, przypomnijmy, że ta wąska mimo wszystko grupa beneficjentów programu, którzy, daj Boże, załapali się już na ten kredyt, dostali zgodę na jego udzielenie, mają ofertę i w zasadzie już finalizują zakup, super. Natomiast no, grono tych osób jest w skali kraju relatywnie nieduże, natomiast wszyscy inni, którzy no niestety mieli kiedyś jakąś nieruchomość, przekraczają wiek minimalnie choćby, no, którzy krótko mówiąc nie spełniają wymogów programu Bezpieczny Kredyt 2%, no oni niestety za to, co się dzieje, za cały ten program będą słono płacić. Dla wielu osób ta wizja zakupu mieszkania bez wsparcia bezpiecznego kredytu, bo tak jak mówię, nie kwalifikują się do niego, ta wizja niestety w tej chwili mocno się oddala.
No to znaczy na ten program płacimy my wszyscy. Wszyscy się składają, korzystają z niego ci, co sprzedają nieruchomości, trochę deweloperów z tego korzysta, oni też przecież robili akcje, i zwłaszcza, że oni teraz się wstrzymali z budowami nowymi, nie otwierali nowych, wyprzedawali te zapasy i mając mniejszą sprzedaż na sztuki potrafią wykazywać większą zyskowność swojego działania. Ja rozumiem to działanie, czyli to są ci beneficjenci, plus ci beneficjenci bezpośredni, czyli ci, którzy dostaną ten kredyt. Nie wiem, czy to jest niewielka grupa ludzi, ja sądzę, że to jest jednak, no nie wiem, nie będziemy teraz wchodzili wtedy w wakacje, tracą ci, którzy muszą, tak jak powiedziałeś, muszą kupić mieszkanie z różnych powodów, a nie podpadają pod ten kredyt, muszą zapłacić więcej. Zresztą ci beneficjenci tego kredytu, też powiedziałem, płacą więcej, bo jeżeli nie zarezerwowali sobie mieszkania w kwietniu, w maju, to dzisiaj spotykają się z mieszkaniami po prostu droższymi. Jak długo będzie ta trwała sytuacja, nie wiemy, ale wreszcie chcę przejść do drugiego tematu, czyli do rynku najmu nieruchomości i może zacznijmy od tego, od podaży, ofert najmu, jak ona wygląda. No tu dla wszystkich, którzy szukają w tej chwili dachu nad głową, w szczególności dla studentów, mam dobre wiadomości. Ofert wynajmu mieszkań jest na rynku zdecydowanie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pamiętajmy, że rok temu z rynku zostały wymiecione oferty przez przybywających do Polski uchodźców z Ukrainy. W ciągu ubiegłego roku, można powiedzieć, ich potrzeby zostały zaspokojone. Od początku tego roku na rynku najmu, można powiedzieć, panowała stabilizacja. Ten popyt był bardzo umiarkowany i w miarę równy. Natomiast teraz sierpień, wrzesień, tradycyjnie mamy tę gorączkę generowaną właśnie głównie przez studentów. No i wybór mają zdecydowanie większy. Jak widzimy w Warszawie ofert w tym roku, ofert najmu mieszkań jest to ponad połowę więcej niż przed rokiem. W Krakowie o 2/3 więcej niż przed rokiem. Gdańsk jeszcze relatywnie ten wzrost jest niewielki, ale pamiętajmy, że Gdańsk, kurort nadmorski, miejscowość lubiana przez turystów, tam dużo mieszkań w sezonie letnim wynajmowanych jest krótkoterminowo. Część z tych ofert z pewnością pod koniec września, na początku października wróci na rynek najmu długoterminowego. Natomiast jeżeli mówimy o sytuacji obecnej, to i tak mimo wszystko jest tych ofert o ponad 40% więcej niż rok temu. No a jak widzimy, Lublin, Poznań ponad 80% ofert wynajmu mieszkań więcej niż rok temu, a Łódź i Wrocław, no tu wzrosty są ponad dwukrotne. Oznacza to, że znalezienie mieszkania powinno być łatwiejsze, no i też przekłada się to wszystko na stawki czynszów najmu, które zaraz pewnie przejdziemy do tych wykresów. One albo stanęły, albo delikatnie spadają w porównaniu z tymi, które były w roku ubiegłym. Proszę bardzo. Tak, tu mamy tabelę z zestawieniem średnich czynszów za najem mieszkań jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych w 5 największych polskich miastach. Mamy porównanie stawek aktualnych, czyli z sierpnia tego roku, z tymi, jakie obowiązywały w sierpniu roku ubiegłego. No i policzone, jakie zmiany w tych stawkach zaszły. No i tu łatwo zauważyć, w Warszawie nawet kawalerki, czyli to, co jest szczególnie poszukiwane, staniały względem ubiegłego roku. Mieszkania dwupokojowe stoją, stawka utrzymała się zeszłoroczna. Trzypokojowe nieznacznie wzrosły, czteropokojowe nieznacznie staniały. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że w Warszawie ceny są stabilne w porównaniu z rokiem ubiegłym. We Wrocławiu również potaniały kawalerki i mieszkania dwupokojowe, trzypokojowe, stawki stoją w miejscu. Duże mieszkania czteropokojowe
w tym roku są o nieco ponad 6% drożej oferowane niż przed rokiem. W Krakowie tu widzimy minimalne wzrosty stawek rok do roku w przypadku mieszkań jedno-, dwu- i trzypokojowych, no i wyraźny spadek stawek najmu za mieszkania duże, czteropokojowe. Znaczy w Spadek ogóle chyba można powiedzieć tak, że 12%. wiesz, te stawki się ustabilizowały, czyli te Tak, zmiany takie tak, trochę na plus, trochę na minus, to takie są, powiedziałbym, no, korekty, tak. bez, bez przesady, tak? A No, jak wygląda w ogóle popyt jeszcze na te mieszkania? popyt w skali kraju, porównując rok do roku, był zarówno w lipcu, jak i w sierpniu o prawie 13% mniejszy niż przed rokiem. Czyli krótko mówiąc, klientów na rynku jest nieco mniej, natomiast ofert jest znacznie, znacznie więcej. No to, tak jak mówię, to dobry znak dla tych, którzy teraz chcą coś wynająć. Gorszy oczywiście dla tych, którzy liczyli, że no, najem cały czas będzie rynek najmu rozgrzany i że te stawki być może będą jeszcze cały czas szły w górę. No nie, w tej chwili nie idą w górę, stanęły w miejscu. Ale zobacz, pokazywałeś też stawki w Warszawie, jak się zmieniają czynsze za mieszkania. Tutaj pokazuje też popyt na mieszkania, twój wykres. Tak. I o ile widać, że na przykład jednopokojowe mają małą podaż, to popyt na te jednopokojowe, zainteresowanie jednopokojowymi jest dość duże. Tak, A co piąty poszukujący w tej chwili w Warszawie mieszkania ale pod chciałem powiedzieć, wynajem. Mhm. tego zmiana stawek w Warszawie jakoś niespecjalnie uwzględnia taką dysproporcję. Tak, no nie uwzględnia, bo tych ofert po prostu jest dużo. Tutaj nie jest porównana liczba ofert z liczbą klientów, tylko proporcje. Więc tych ofert wynajmu, mimo że one stanowią tylko 9% wszystkich dostępnych ofert, to i tak jest ich więcej niż poszukujących w tej chwili kawalerki do wynajęcia. To powoduje, że te ceny stoją w miejscu, bądź nawet można je już w drodze negocjacji z właścicielem nieco obniżyć. No, tak jak było widać na tej tabelce, w tej chwili średni czynsz za najem kawalerki w Warszawie netto, czyli bez opłat dla administracji, to około 2700 zł. Natomiast tak naprawdę kawalerkę w Warszawie można znaleźć już za mniej więcej 2200 zł. Jak dodamy do tego już właśnie ten wspomniany czynsz dla administracji w kwocie około 400-500 zł, to finalnie, jeżeli jesteśmy czy to singlem, czy parą, to za komfort mieszkania w wynajętej kawalerce musimy miesięcznie zapłacić około 2700 zł. Tej najtańszej. Oczywiście są tańsze, są droższe, są i kawalerki, które są oferowane za 3,5-4 tysiące złotych plus czynsz. No, jestem ciekaw, jak długo się to utrzyma. Oczywiście wiemy, jest inflacja, rosną zarobki, ale rosną też wydatki, rosną z tego co wiem problemy płatnicze z płaceniem czynszu. To wygląda Mhm. różnie. Tak, Tomku, tutaj właśnie to chciałbym wtrącić. To jest bardzo też ważna zmiana, która zaszła w ciągu ostatnich, no można powiedzieć nawet w ciągu ostatniego roku. Te problemy z płatnościami. To powoduje, że te słynne castingi, które kiedyś odbywały się wśród osób chcących wynająć mieszkanie, one w dalszym ciągu e, są, powiedziałbym, że nawet są częstsze, ale właśnie w szczególności pod kątem tego, czy najemca będzie terminowo płacił, czy jest wypłacalny, czy pracuje, jakie ma dochody. Krótko mówiąc, czy jest wiarygodny finansowo. Pamiętajmy, że właściciel oddaje najemcy mieszkanie, które no właśnie warte jest 400, mówię o Warszawie w tej chwili, 400-500 tysięcy złotych. No więc on chce, żeby osoba, która będzie z tego mieszkania korzystać, no rzeczywiście terminowo płaciła, żeby ona o to mieszkanie dbała, no bo to jest, powiedzmy sobie szczerze, naprawdę w tej chwili duży majątek. Także te castingi, to ocenianie, sprawdzanie wiarygodności najemcy w zasadzie stają się standardem.
Oczywiście rzadziej ma to miejsce w przypadku mieszkań, no powiedzmy sobie takich starych, pamiętających czasy PRL-u, o niższym standardzie, gdzie chodzi tylko o to, żeby szybko wynająć i tyle. Ale pamiętajmy, że na rynku cały czas przybywa mieszkań nowych albo relatywnie nowych, które są wykończone, wyposażone w ostatnich czasach, kupione nawet w ostatnich czasach, no i ich standard, to co zastajemy w środku, jest dużo wyższe, dużo lepsze względem tego, co znajdziemy w jakimś gierkowskim bloku. No i to się przekłada i tak jak mówię, na wysokość czynszu i na to, jak właściciel podchodzi do osób zainteresowanych najmem. To też jest dyskusyjne o tym, bo zaczynasz mówić jak nasz premier o dziadostwie i o tym sobie Nic takiego nie porozmawiamy, bo powiedziałem. myślę, że się panu Morawieckiemu pomyliło co nieco. Ale teraz jeszcze krótka sprawa, taki przykład. Warszawa, powiedziałem, nie jest pępkiem świata, ale policzyłeś Warszawa zwrot z inwestycji w najem. Rozumiem, że założenie było takie, że to jest 11 miesięcy, trwa wynajem, czyli jeden miesiąc jest pusty w Tak. roku. No i co to jest 10%, przepraszam, w tej tabeli? Że 10% przychodu odprowadzamy tytułem podatku od najmu, no i dodatkowo jeszcze jakieś koszty na naprawy, na Ja remonty. rozumiem, ten procent wyszedł z tego skrócenia czasu i tych kosztów, ale powiedziałbym, już tą tabelę widzieliście długo, więc nie będziemy jej tu trzymać na ekranie. Rentowność, zwrot z takiej inwestycji polegającej na kupnie nowego mieszkania i jego puszczenia w wynajem między 4 z kawałkiem a 5,5% się zamyka, to tak szczerze mówiąc, szału nie ma, bym powiedział, delikatnie rzecz biorąc. No, szału nie ma w tej chwili, kiedy lokaty są nieco wyżej oprocentowane, lokaty bankowe, ale jeżeli od lokaty bankowej, od jej oprocentowania odejmiemy jeszcze podatek Belki, no to myślę, że okaże się, że tak naprawdę te korzyści płynące, czy to z mieszkania na wynajem, czy z lokaty w banku, są w tej chwili bardzo zbliżone. Jeżeli inflacja zacznie rzeczywiście spadać, no to oprocentowanie lokat automatycznie też pójdzie w dół. No i druga rzecz, która tutaj dochodzi, no to przewidywanie, że wartość nieruchomości w czasie wzrośnie. Tu oczywiście wiem, że to jest dla ciebie, Tomku, dyskusyjny temat, bo są mieszkania, oczywiście starzeją się, tracą na wartości, trzeba w nie inwestować, opłacać czynsze i tak dalej. Natomiast i tak, i nie. No powiedzmy, weźmy jako przykład mieszkania w Śródmieściu. Nawet na Starówce w Krakowie, które no, można by powiedzieć mocno się postarzały, bo niektóre mają i po 300 lat. Natomiast Więcej. ich wartość, jeżeli ktoś kupił je 5 lat temu i chciałby je dzisiaj sprzedać, mimo tego, że te mieszkania mają 300 lat, no to ich wartość cały czas rośnie, a jeżeli to jeszcze puszczą właśnie w wynajem, czy to krótko, czy długoterminowy, to jeszcze mają dodatkowy przychód. Więc No ta tam stopa głównie krótki zwrotu, najem istnieje akurat. W tej lokalizacji to głównie krótki najem. oczywiście, no bo jest jeszcze zyskowniejszy. No ale to No, nie możemy tak do końca liczyć, bo tutaj z tym obliczeniem można dyskutować. Po pierwsze powiedzmy sobie, jeżeli ja bym miał zarabiać dokładnie tyle samo z lokaty i tyle samo z najmu mieszkania, to wybieram lokatę, ponieważ lokata jest mniej kłopotliwa. Lokata mi nie mhm. zniszczy się sama w siebie, nie spali, nie będzie piła i nie będzie robiła awantur. Tak zakładam się zachowuje lokata, a lokata jest to taka najprymitywniejsza, powiedziałbym, inwestycja pieniędzy. Ponieważ najem jest ryzykowny, chciałbym, żeby jednak przychód z tego najmu był wyższy niż lokata. To jest numer jeden. Numer dwa sprawa to jest taka. Możemy oczywiście liczyć zwrot z kapitału pod względem kupuję dzisiaj mieszkanie i je puszczam w najem, ale jak ktoś odziedziczył mieszkanie, to właśnie kilkusetletnie, to je dostał za darmo i zupełnie mu się inaczej ten najem
widzi jako zwrot z kapitału. Ale znów jest taka sytuacja, że mógłby uzyskać zarobek alternatywny. To znaczy, co by on zyskał, gdyby sprzedał to mieszkanie i je puścił w jakikolwiek obrót. Zakładam, że jakby puścił w mądry obrót gospodarczy, to by zarobił więcej niż na tym najmie, bo najem nie jest i nigdy nie był najbardziej dochodowym biznesem. To jest taki biznes w miarę spokojny, jak nie masz kłopotów z lokatorem, to sobie to wynajmuj. Mieszkanie trzeba też wyremontować, no i też pamiętajmy o jednym, niektórzy inwestują w mieszkania w ten sposób, jak w złoto, to znaczy kupują te mieszkania i potem bojąc się ustawy o ochronie lokatorów, ich nawet w ogóle nie wynajmą. I to jest najlepszy sposób, żeby tracić na nieruchomościach. Wzrosty cen nieruchomości widzimy u Ciebie, ten wykres, od którego prawie zaczęliśmy, no faktycznie są, trzeba powiedzieć, pokazywałeś indeks cen nominalnych. Szkoda, że w tej audycji zabrakło indeksu z uwzględnieniem inflacji, bo on już tak optymistycznie, radośnie nie wygląda. To są zresztą Twoje wykresy, tylko z innych audycji, do których Was zachęcam, żebyście również oglądali. Nie chcę przez to powiedzieć, że kupowanie mieszkań pod wynajem jest głupią inwestycją, czy w ogóle wynajmowanie mieszkań jest głupią inwestycją, bo to jest zupełnie nieprawda, ale też chcę powiedzieć, że trzeba się zastanawiać, podchodzić do tego racjonalnie. Mamy w tej chwili czas taki, że ceny nieruchomości i popyt na nieruchomościach jest nabijany poprzez właśnie akcje taniego pieniądza. Gdyby nie to, to byśmy mieli to, co mieliśmy na początku tego roku, czy pod koniec 2022, czyli zastój w nieruchomościach. Myśmy się wybili w górę właśnie, bo jest program taniego pieniądza, czyli bezpiecznego kredytu. No i ten wylew właśnie taniego pieniądza powoduje, że ceny nieruchomości rosną. Jak długo się okaże, na razie deweloperzy ograniczają swoją działalność budowlaną, nie odpowiedzieli aż tak bardzo z budownictwem, jakby to wynikało z tego kredytu. Dlaczego są ostrożni? No może dlatego są ostrożni, że czytają prognozy gospodarcze, które mówią o możliwej deflacji, która nadejdzie, o różnych problemach. Nikt na przykład nie będzie dzisiaj zaczynał budowy osiedla, jeżeli zakłada, że za 10 miesięcy ten beton kupi lub inne pręty zbrojeniowe kupi taniej, bo to jeżeli by dzisiaj zaczął budowę, to znaczy, że on buduje drożej niż ten, kto zaczął później. To byłoby po prostu nieracjonalne, pewnie stąd ta ostrożność deweloperów. Więc tak myślę sobie, popatrzmy się, jeżeli mamy mieszkania z odzysku spadkowe, z darowizny skądś, wynajmujmy. Jeżeli chcemy inwestować w wynajem, zastanówmy się, czy to jest dzisiaj najlepsza inwestycja. Dodam też, że miejscowości nierówna, Warszawa to nie Olsztyn, Olsztyn to nie Biłgoraj i tak dalej. Macie zresztą, poprzednia nasza audycja na tym kanale odnosi się do demografii, do prognozy demograficznej, która jest sprowadzana do poziomu powiatów. Zachęcam do obejrzenia, bo tam sporo wiadomości o tym, jak będzie nas przybywać lub ubywać w Polsce. No dobrze, Marcinie, ale przepraszam za ten przydługi komentarz na temat wynajmu dyskusyjny. Sądzę, że chcesz wyrazić sprzeciw, albo i nie, ale w ogóle jak oceniasz perspektywy właśnie najmu i sprzedaży? Twoje zdanie mnie interesuje. No powiem Ci tak, znaczy generalnie pamiętajmy o tym, że często stawianie prognoz w danym momencie na przyszłość, znaczy zwykle tak się dzieje, no, że jest obarczone bardzo dużym ryzykiem, dlatego że za 3 miesiące znowu coś się może wydarzyć i ten rynek znowu może pójść w inną stronę. Co się może wydarzyć? Jedną z takich rzeczy jest potencjalne odblokowanie KPO. Jeżeli do Polski znowu zaczną płynąć pieniądze z Unii, no to siłą rzeczy znowu tego pieniądza będzie dużo i znowu będzie on w jakiejś, myślę, że w znacznej mierze zasilał rynek nieruchomości.
Druga rzecz, i tu mówię, to dotyczy w szczególności rynku sprzedaży mieszkań, ale może też i domów oraz działek. Natomiast jeśli chodzi o rynek najmu, no to znowuż mamy stabilizację, ale jeżeli te ceny sprzedaży będą dalej rosnąć, no to grono tych, którzy nie mogą skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%, ale pewnie też i część tych osób, które teoretycznie mogłyby z niego skorzystać, no ale właśnie ceny pójdą na tyle w górę, że wzięcie kredytu po to, żeby kupić 20-metrowe mieszkanie trochę będzie się mijało z celem, no to znowuż wzrośnie zainteresowanie najmem mieszkań, bo no, taka jest kolej rzeczy. Jeżeli potrzebujemy mieszkania, ale nie możemy go kupić, no to kierujemy swoje kroki w stronę rynku najmu. Także to cały czas ten rynek nieruchomości ewoluuje, cały czas następują zmiany, które bym powiedział wywracają to, czego można się było spodziewać pół roku czy rok temu. Znowuż rynek najmu, jeżeli coś, to już mówiliśmy niejednokrotnie, coś pozytywnego wydarzy się na Ukrainie, zakończy się wojna, zaczną Ukraińcy wracać, z kolei to spowoduje, że mieszkań wolnych, czekających na najemców będzie dużo więcej. No ale to wszystko są gdybania. Na ten moment można powiedzieć, że rynek najmu jest stabilny i wydaje się być bezpieczny. Te inwestycje w mieszkania pod wynajem, które powiedziałeś, że no, może trochę tak, może trochę nie. Ja podkreślę, że te wyliczenia, które przedstawiliśmy, dotyczą uśrednionych cen ofertowych za mieszkania i uśrednionych cen za najem. Pamiętajmy, że osoby, które rzeczywiście chcą dobrze zainwestować, a zwłaszcza inwestorzy, którzy są w tym biegli, no to nie kupują mieszkań za średnią cenę rynkową, tylko szukają okazji i wtedy ta stopa zwrotu jest dużo większa, bywa, że nawet dwukrotnie i wtedy no ta atrakcyjność jest nieporównywalna z lokatą bankową. Także no, wiele ciekawostek nas czeka. Niezmiennie ten rynek nieruchomości jest interesujący, ewoluujący i myślę, że będzie cały czas dostarczał ciekawych tematów do tego, żeby o nich rozmawiać. Znaczy z tym najmem mamy jeszcze do czynienia, też pamiętajmy, z najmem na pokoje, który rządzi się troszeczkę innymi prawami, może być bardziej rentowny. Co do niespodzianek, słuchaj, w ciągu ostatnich 9 lat nastąpił Brexit, nastąpił COVID, nastąpiła wojna na Ukrainie i to 9 lat, 3 czynniki, które wpływają na migrację ludności, na ceny nieruchomości również. Spodziewamy się dzisiaj gospodarczo tego, że będzie przed nami cykl obniżek stóp procentowych. Zazwyczaj jest tak, że jak stopy procentowe spadają, to wtedy więcej ludzi jest zainteresowanych kupowaniem nieruchomości, to podbija ceny nieruchomości. Ale z drugiej strony znowu słyszymy PKB spadające, deflacja, gorsze zarobki, brak podwyżek i tych mnóstwo takich rzeczy różnych. No i teraz zobaczymy, co będzie bardziej prawdziwe. Wiemy, że spadają ceny producenckie. W Polsce akurat najmniej, tam jakiś ułamek procenta, ale są kraje w Europie, gdzie ponad 10%. Te spadki są dwucyfrowe. Co to znaczy, że spadają ceny producenckie? To znaczy, że nie ma komu tego towaru upchnąć, krótko mówiąc. Tak to wygląda. W sumie to oznacza, że mamy problem gospodarczy i ja już nie mówię, że tu meteoryt uderzy, jakaś asteroida w Ziemię, bo to zostawmy, ale już te czynniki budzą dużą tak naprawdę niepewność i każdy z Was musi postępować, że tak powiem, wedle swego rozumu i zastanawiać się, w którą stronę ten rynek pójdzie, patrząc się również na, jeszcze raz odsyłam tę prognozę demograficzną, najnowszą, w tym roku zrobioną, dopiero kilka dni temu ogłoszoną przez GUS, która również bym powiedział optymizmem raczej nie wieje. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, to co tu się dzieje, albo na przykład jeżeli interesuje Was los dyrektywy unijnej na temat
świadectw energetycznych, a w zasadzie klas energetycznych budynków, tego, że nasz rząd nie wprowadził tych klas jeszcze i co możecie kupić albo czego nie będziecie mogli niedługo sprzedać lub wynająć, to zapraszam, subskrybujcie ten kanał, bo wkrótce audycja również na ten temat, o który od dawna prosiliście. Zapraszam do korzystania ze szkoleń na Sement24, na nasz serwer Discord i jeszcze raz dziękuję Marcinowi za bardzo ciekawą analizę i zapowiadam, że będziemy trwali w naszych dyskusjach o rynku nieruchomości i o analizach. Dziękuję Wam, trzymajcie się, cześć. Dziękuję, do zobaczenia.